Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Ten film będzie o monitorach. Konkretnie to o monitorach do konsol. Teraz dlaczego taki film? Otóż dlatego, że wy często mnie pytaliście na Discordzie, na Facebooku, na Twitterze i tak dalej. Godlike, jaki kupić monitor do PlayStation za 1000 zł? Jaki kupić monitor do Xboxa 2000? Jaki kupić monitor do Switcha? I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań było na tyle dużo, także że ja widzę, że jest naprawdę popyt na taki materiał, w którym mogliśmy sobie opowiedzieć o tym, jaki monitor do konsoli zakupić. Dlatego teraz w tym materiale pokażę wam 6 najlepszych monitorów do konsol, czyli do PlayStation, do Xboxa i też do Switcha, jakie możecie kupić na polskim rynku. Tutaj sprawdziłem jakieś kilkadziesiąt modeli, odsiałem z tego te najlepsze i właśnie zostawiłem dla was, żebyście mogli sobie obejrzeć. Oczywiście powiemy sobie, w czym one są mocne, w czym one są fajne, czy mają HDR, czy mają wysoką rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wam się spodoba i ten poradnik mocno wam pomoże. Zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym za pomoc w opracowaniu tego właśnie materiału gorąco podziękować Discordowi Monitor Enthusiast. To jest taki specjalny Discord, gdzie są eksperci właśnie od monitorów. Ja tam spędziłem naprawdę wiele godzin dyskutując o różnych modelach. Tam było kilkadziesiąt modeli ekranów i ci chłopaki właśnie z tego Discorda mocno mi pomogli dobrać odpowiednie monitory do tego filmu, do tego poradnika. Także bardzo wam za to dziękuję i jestem wdzięczny. No dobra, to teraz przejdźmy do samych ekranów. Tutaj w kwestii tych ekranów jest naprawdę bardzo dużo skomplikowanych pojęć, technologii, matryca, rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę wam tego wszystkiego mówił, bo ten film potrwałby z godzinę. Skupię się na przekazaniu wam, co w tych monitorach jest najważniejsze i który monitor kupić warto i dlaczego. Przy kupowaniu monitorów są tak naprawdę 4 kluczowe rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę. Przede wszystkim jest to obsługa technologii HDR, która oferuje nam dużo lepszy kontrast, dużo żywsze kolory oraz wyższą jasność. Jeżeli gracie na konsoli, czy na PlayStation 5 czy na Xboxie, no to pewnie wiecie, że gier obsługujących ten HDR jest bardzo dużo. Jak wejdziecie sobie do jakiejkolwiek większej gry, to tam w menu pewnie też zobaczycie na szaro z reguły, jak nie macie HDR-a, obsługa HDR, jasność HDR czy coś w tym stylu. Także tego jest naprawdę dużo. Tutaj też jedna uwaga jeszcze co do tej technologii. W tej technologii nie chodzi o to, żeby cały ekran wam świecił jasno i was oślepiał jak taki wielki blask. Tu chodzi o to, żeby tylko pewne elementy tej gry, na przykład pochodnie, na przykład wybuchy, żeby one były jasne, żeby tworzyły kontrast co do reszty. Reszta jest normalnej jasności. Także nie obawiajcie się, tutaj będzie jakiś wielki blask, który was oślepi. Nie o to w tym chodzi, to by było głupie. Takiej technologii oczywiście nie znajdziecie w najtańszych modelach. Ona jest w tych droższych modelach. Znaczy niby tam w tych najtańszych jakieś protezy jej są, ale to tak naprawdę nie działa, także w ogóle na to nie patrzcie. Ja wam tutaj w tym poradniku dam znać, które modele naprawdę tę technologię obsługują. Druga sprawa to jest zmienna częstotliwość odświeżania, czyli tak zwany VRR. Po co to jest? Otóż w dużym uproszczeniu monitor wyposażony w taką technologię oferuje płynniejszy w odbiorze obraz. To jest szczególnie widoczne na przykład w jakichś grach, które mają problemy z wydajnością, czyli na przykład Elden Ring. Do tego też nieobecny przy tej technologii jest zjawisko tak zwanego rozrywania obrazu, czyli poszarpanych klatek. No i to jest całkiem ważne, natomiast co tutaj jest bardzo ważne do zanotowania, to jest fakt, że na PlayStation 5 mamy obsługę tylko jednej technologii VRR, podczas gdy na Xboxie są to aż 3. Na PlayStation 5, żeby nasz monitor obsługiwał ten VRR, musimy mieć HDMI w wersji 2.1, także na to uważajcie. Ja wam oczywiście tutaj dam znać, które modele to obsługują. Trzecia rzecz to jest sama rozdzielczość. Od tego zależy, jak bardzo będzie ostry obraz na ekranie. Generalnie do zwykłego PlayStation 5 powinniście mieć monitor przynajmniej 1440p, a do PlayStation 5 Pro rekomendowałbym jedynie ekrany 4K. I ostatnia technologia, o której musicie wiedzieć, to jest zwiększona częstotliwość odświeżania obrazu, czyli tak generalnie częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz wyższa. To szczególnie cieszy miłośników gier multiplayer, bo tam się gra właśnie we wyższej ilości klatek,
Natomiast to jest nie tylko właśnie dla graczy gier multiplayer. Może słyszeliście o tym, że niektóre gry oferują tak zwany tryb 40 FPS. To jest taki specjalny tryb obecny na przykład w Horizon Forbidden West, na przykład w Spider-Manie, w Plague Tale też chyba jest. On oferuje taki specjalny kompromis pomiędzy płynnością a grafiką i to działa naprawdę świetnie. Jaki to ma jednak związek z tymi 120 Hz, bo tutaj mamy 40 FPS, a nie 120, tak? No otóż, żeby obsługiwał monitor te 40 FPS, ten tryb, to musi mieć odświeżanie 120 Hz. Dlaczego tak jest? Ano w dużym skrócie, bo wtedy jak monitor ma te 120 Hz, to może sobie podzielić na 3 równe części i wyjdzie 40 Hz. Warto takie coś mieć. Tutaj jeszcze jedna adnotacja. Konsole obsługują maksymalnie 120 Hz. Nawet jak macie ekran, nie wiem, 200 Hz, 500 czy 1000, to nie zrobi to żadnej różnicy powyżej tych 120 Hz. Także nie ma co się ładować w jakieś ekrany 500 Hz i tak dalej, to nie zrobi różnicy. No i generalnie to jest wszystko, o czym musicie wiedzieć, także możemy tutaj chyba zaczynać. Żeby było prosto i zrozumiale, monitory w tej topce, w tej polecajce będą posortowane od najtańszego, najdroższego, czyli na samym początku znajdziecie ten najtańszy. Do tego podzieliłem też film na dwie części. W jednej powiemy sobie o monitorach standardowych, czyli tych SDR, w drugiej natomiast powiemy sobie o monitorach obsługujących technologię HDR. Oczywiście one są już odpowiednio droższe. No to jedziemy i zobaczmy naszego pierwszego zawodnika. No dobra, pierwszy monitor w naszym zestawieniu pochodzi od firmy LG, mierzy 24 cale i posiada już trochę leciwą rozdzielczość Full HD, czyli 1080p. Co w tym monitorze jednak jest fajne? Przede wszystkim jest to cena, bo ona wynosi zaledwie 350 zł i to za nowy monitor. To jest najtańszy monitor w całym zestawieniu, myślę, że cena jest naprawdę atrakcyjna. Przy tym jednak trzeba też zaznaczyć, że sam ekran, pomimo tej właśnie niskiej ceny, jest naprawdę całkiem dobrej jakości. Na rynku mi się wydaje, że spotkacie całe setki modeli, które będą od niego droższe i jeszcze gorsze. Także to jest naprawdę fajny wybór. I w czym on jest taki fajny? Oprócz ceny oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj naprawdę solidne kolory. Według producenta monitor oferuje pokrycie barw standardowej przestrzeni kolorów, czyli tej sRGB, na poziomie 99%, a to jest coś w tym segmencie cenowym, co potrafi zaimponować. Powiem wam, że znakomita większość monitorów kosztujących 300 będzie miała ten parametr na jakimś gówno poziomie. Tutaj macie praktycznie 100% i to jest ważne. Na tym monitorze, pomimo tej niskiej ceny, zobaczycie praktycznie całą paletę barw, jeżeli nie gracie w HDR. Czyli to jest naprawdę fajne. Ale to nie jest koniec plusów tego taniego monitora. Na deser mamy też technologię zmiennej częstotliwości odświeżania o nazwie FreeSync, która pozwala nam w dużym skrócie uzyskać płynniejszy obraz. Niestety na PlayStation 5 ona nie zadziała, bo tak jak mówiłem, PlayStation 5 do działania VRR wymaga monitora z HDMI 2.1, natomiast jeżeli z tego monitora chcielibyście skorzystać na konsoli Xbox, to tam VRR będzie już działał. Także posiadacze Xboxów Series S oraz X z tego wyboru będą jeszcze bardziej zadowoleni. Jako że cena, tak jak mówiłem, jest wyjątkowo niska, to plusem w tym segmencie będzie niewątpliwie również obecność wyjścia słuchawkowego. Niektórzy z Was powiedzą, po co nam ono, skoro możemy sobie słuchawki podłączyć do pada, tak? Ano zamiast te słuchawki podłączać do pada, możecie je sobie podłączyć do monitora. W ten sposób ten wasz pad od Xboxa czy od PlayStation wytrzyma na baterii sporo dłużej, no bo nie będzie musiał przekazywać dźwięku. Nie mówiąc już o tym, że takie wyjście po prostu się czasem przydaje, jak podłączamy jakieś stare konsole typu PS3, typu Xbox 360, gdzie tego wejścia na słuchawki w ogóle nie ma, no to takie wejście bardzo w monitorze nam się przyda. Na pewno dobrze jest je mieć. Ale no wiadomo, to są plusy, a monitor w tej cenie musi mieć jakieś minusy. Jakie ma nasz kolega LG? Ano kilka się tutaj znalazło. Przede wszystkim to nie jest jakaś najszybsza matryca na rynku. Monitor ma odświeżanie 100 Hz, czyli za mało, żeby złapać się na obsługiwane na konsolach 120. Poza tym przy szybkich ruchach kamerą w grach na pewno zaobserwujecie też na nim smużenie, bo tak jak mówiłem, ta matryca nie jest za szybka. Na pewno nie będzie więc to dobry wybór do jakichś szybkich gier online, a raczej do tytułów singlowych, tylko okazjonalnie jakiegoś multiplayera. Problemem może też być przeciętna jasność.
Producent tutaj zapewnia, że jest to 250 nitów, czyli tak bym powiedział, że trochę poniżej standardu. Efektu wow pod względem jasności się tutaj nie spodziewajcie. Jeżeli siedzicie w jasnym pomieszczeniu, to ten monitor może być zbyt ciemny. Ostatnia kwestia to jest rozdzielczość, a jest to dość leciwe już Full HD. Przy 24-calowym ekranie to nie jest zbyt dużo. Jeżeli siedzicie przy monitorze bardzo blisko, no to obraz nie będzie tak wysokiej jakości, jak wielu by chciało. Parę tych wad tutaj oczywiście jest, natomiast z drugiej strony pamiętajcie, że ten ekran kosztuje lekko ponad 300. Powiem tutaj zupełnie szczerze, jak na tą cenę, to on oferuje sporo więcej niż konkurencja. Będzie naprawdę solidnym wyborem, jeżeli szukacie takiego budżetowego monitora. Po prostu nie spodziewajcie się po tym ekranie cudów, bo w tej cenie cudów nie znajdziecie. To jest naprawdę fajny monitor, który sprawdzi się zarówno na PlayStation 5, jak i na Xboxie. Do tego potrafi też skopać tyłek paru wyższym modelom, które są droższe i to się ceni. Świetnie nadaje się też do Nintendo Switcha, bo Nintendo Switch i tak nie zapewni wyższej rozdzielczości niż Full HD. Jeżeli jednak szukacie czegoś lepszego i oczywiście droższego, to zapraszam Was na kolejny monitor. I kolejny ekran, tym razem jest od firmy Dell. Ona jest znana z produkcji takich całkiem niezłych monitorów i tak jest również i tym razem. Dell G27-24D mierzy 27 cali, czyli jest trochę większy od modelu LG, ale odróżnia go jedna ważna rzecz. Ma znacznie większą rozdzielczość wynoszącą 2560 na 1440 pikseli, co daje nam mocno ostrzejszy obraz. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra Godlike, ten monitor ma wyższą rozdzielczość, ale on jest też większy, tak? Więc w sumie wyjdzie to samo. No nie. Odrobiłem pracę domową, widzowie, policzyłem to wszystko, te rozdzielczości i tak dalej. Okazało się, że pomimo ten monitor jest większy o 3 cale od poprzednika, to i tak obraz będzie sporo ostrzejszy, a to jest całkiem ważne. A pamiętacie tą technologię zmiennego odświeżania VRR, która na LG działała tylko na Xboxie? No to tutaj mam dla Was szczęśliwą wiadomość. Otóż producent tego monitora, czyli Dell, on ma łeb na karku, pokombinował tutaj sobie nieźle i specjalnie do tego właśnie monitora wsadził najnowsze złącze HDMI 2.1 tylko po to, żeby VRR zadziałał nam na obu konsolach, zarówno na PlayStation 5, jak i na Xboxie. Tutaj mała uwaga, jakbyście go kupili, to pamiętajcie tryb konsolowy włączyć w opcjach, bo inaczej Wam ten VRR wtedy nie zadziała. Co jeszcze mamy do tego? Do tego mamy oczywiście pełną obsługę przestrzeni kolorów sRGB, na deser mamy obsługę trybu 120 Hz, a to jak sobie powiedzieliśmy wcześniej naprawdę fajny bajer, nawet dla graczy singlowych. No i to jest naprawdę fajne. Jakie natomiast są wady? No bo oczywiście jakieś muszą być. Akurat Wam powiem, że tutaj niewielkie, choć trzeba o nich pamiętać. Po pierwsze, producent tego monitora, czyli Dell, twierdzi, że on obsługuje technologię HDR. No rzeczywiście, on obsługuje tą technologię, ale tylko na papierze i po włączeniu tego trybu wszystko Wam się zamieni po prostu w jedno wielkie szare gówno, więc nie włączajcie w ogóle HDR na tym monitorze, on go nie obsługuje, nie dajcie się zwieść. Drugim minusem jest kwestia, że ten monitor ma jedynie jedno wyjście HDMI. Jeżeli macie dwie konsole, no to jak chcecie je podłączyć, musicie sobie pożonglować kablami, a to może być wkurzające. Teraz, ile trzeba za tą cudeńko zapłacić? Okazuje się, że cena tutaj jest całkiem w porządku, wynosi około 1050 zł. Biorąc pod uwagę parametry tego monitora oraz feature'y takie jak właśnie obsługa VRR na PS5, to moim zdaniem jest to model naprawdę dobrze wyceniony i warty uwagi. Jeżeli szukacie czegoś ze średniej półki bez obsługi HDR, to ten właśnie Dell będzie znakomitym wyborem, na pewno Was nie zawiecie. No dobra. Tutaj pokazałem Wam dwa polecane modele bez obsługi technologii HDR, natomiast teraz wkraczamy w rozdział poświęcony monitorom HDR już obsługującym. Spodziewajcie się wyższych cen i oczywiście wyższej jakości. Pierwszym monitorem HDR będzie tutaj 27-calowy i całkiem zaawansowany technologicznie ekran od firmy AOC, wykonany w technologii Mini LED, czyli całkowicie innej od dwóch poprzednich. Czym charakteryzuje się ta technologia? Otóż tym, że została wprost stworzona do obsługi HDR i z tym radzi sobie najlepiej. Poprzednie monitory to były takie tradycyjne ekrany z matrycami, które świeciły całe, bądź jaśniej, bądź ciemnej. Ten ekran jest inny. Ten ekran wyposażono w specjalne 336 stref podświetlenia,
którymi steruje potężny procesor w sercu monitora. Po co? Ano właśnie po to, żeby osiągnąć jak najlepszy kontrast, jak najlepszą jasność, która w HDR jest kluczowa. Ten ekran potrafi zapewnić Wam całkiem dobre, jasne kolory, jak i znakomitą czerń równą czerni OLED. Tutaj krótkie wyjaśnienie, jak to działa. Ten monitor podczas wyświetlania treści HDR na bieżąco sprawdza, jaką jasność powinny mieć właśnie poszczególne elementy na ekranie, a następnie dostosowuje każdą z tych 336 stref, odpowiednio ją rozjaśniając, bądź też przyciemniając. Efekt jest taki, że możemy mieć na ekranie bardzo jasny obiekt, na przykład jakiś wybuch w grze, a niewiele obok dalej zobaczymy całkowitą ciemność w jakimś ciemnym bunkrze. I tak powinno być. To naprawdę robi wrażenie, zapewnia świetny efekt HDR nawet do 1000 nitów jasności, natomiast ta technologia ma też wady. Przede wszystkim taką wadą jest tak zwany blooming. Jest to takie zjawisko powstawania takiego świetlistego okręgu wokół jasno świecących obiektów. Generalnie im więcej stref podświetlenia ma taki ekran, tym efekt jest mniej dostrzegalny. Ten AOC ma 330 stref. To nie jest za dużo, więc ten blooming można w grach zauważyć. Teraz pytanie, czy ten blooming będzie Wam przeszkadzał? No powiem tak, to zależy komu. Jednym przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Największy problem jednak z nim polega na tym, że nie da się go sprawdzić w internecie, bo na każdym nagraniu ten efekt będzie znacznie przegięty. Na każdym zdjęciu w internecie, jak wpiszecie blooming, to będzie widać taki wielki blask, a tego w rzeczywistości tak nie widać. Niestety tak działają kamery. Żeby sprawdzić naprawdę, jak to wygląda, musicie ten monitor kupić, no a przecież to się trochę mija z celem, bo najpierw trzeba by go sprawdzić, tak? Na szczęście tutaj jest pewien sposób, który ja też rekomenduję. Zakupujcie takie monitory przez internet. Jak kupicie go przez internet, zawsze macie 14 dni na zwrot, możecie sobie wszystko przetestować. Jeżeli się okaże, że Wam to nie robi różnicy, Wam to nie przeszkadza, to go zostawiacie. Jeżeli Was to wkurza, po prostu go zwracacie za darmo, nic Was to nie będzie kosztować. Co natomiast z resztą monitora, bo na razie powiedzieliśmy sobie tylko o tym efekcie HDR. No tutaj otrzymujemy dość solidny zestaw. Mamy wielkość 27 cali, mamy rozdzielczość 1440p, czyli całkiem niezłą, i mamy też matrycę z obsługą 120 Hz. Są jednak dwie rzeczy, w której ten AOC jest gorszy od poprzedniego Della. Jak pewnie pamiętacie, konstruktorzy Della specjalnie wsadzili do tego monitora złącze HDMI 2.1, żeby ten VRR działał również na PlayStation 5. Całkiem sprytne, tak pochwaliłem go za to. Niestety konstruktorzy AOC już tacy sprytni nie byli i VRR zadziałał nam na tym monitorze jedynie na Xboxie. Bardzo szkoda. Do tego matryca też nie należy do najszybszych, także nie polecałbym go do dynamicznych gier multiplayer, gdzie liczy się każda sekunda, bo będzie po prostu za wolny. Na osłodę pozostaje jednak fakt, że mamy tutaj dwa złącza HDMI, więc nie trzeba będzie żonglować kablami, jeżeli macie dwie konsole. Oprócz tego mamy też inny problem związany z konsolą Xbox. Na Xboxie do obsługi HDR potrzeba ekranu 4K, a ten ma 1440p. Jeżeli chcielibyście pograć w HDR na Xboxie, no to na tym monitorze sobie nie pogracie. Na szczęście na PlayStation 5 wszystko działa w tej rozdzielczości, także tylko posiadacze Xboxa są w tym przypadku poszkodowani. Teraz ile ten monitor kosztuje? Około 1600 zł i jest to jeden z najtańszych monitorów mini LED na rynku. Pytanie, czy warto ją zapłacić? To urządzenie oferuje nam całkiem dobry efekt HDR, oferuje nam całkiem dobrą rozdzielczość, mamy fajną matrycę z dobrymi kolorami i z całkiem wysokim odświeżaniem. Z drugiej strony może tutaj występować efekt bloomingu, o czym już mówiłem, a VRR na PS5 nam nie zadziała. Jeżeli pragniecie tutaj efektu HDR w dobrej cenie, bo tutaj cena wcale nie jest taka wysoka jak na to, co on oferuje, jeżeli chodzi właśnie o kwestię HDR, no to ten monitor będzie świetnym wyborem. Jeżeli natomiast na tym HDR-ze Wam nie zależy, albo blooming Wam za bardzo przeszkadza, to zapraszam dalej, ten monitor się dla Was nie nada. Nasz kolejny zawodnik to jest kolejny monitor od firmy LG, która zresztą jest potentatem, jeżeli chodzi o monitory, także nie ma tutaj nic dziwnego. I czym ten chłoptaś może nas zainteresować? Przede wszystkim rozdzielczością. Ten 27-calowy ekran ma rozdzielczość 4K, czyli jeszcze 2 razy większą od poprzedniego AOC. Dzięki tak wysokiej rozdzielczości obraz jest ekstremalnie ostry, to widać od samego początku, jak tylko go odpalicie.
Co więcej, kosztuje on około 1700 zł, czyli gdzieś tak 100 więcej od AOC. Pytanie, gdzie tutaj jest haczyk? No oczywiście niestety on jest. Ten LG, tak jak dwa pierwsze monitory, jest to ekran tradycyjnego rodzaju. Nie ma więc tych stref podświetlenia, tak jak ten AOC, nie zapewni super czerni, ale HDR i tak obsługuje. Możecie liczyć na w miarę jasny obraz, możecie liczyć na ładne kolory i dużą ostrość obrazu. Niestety nie liczcie na dobry kontrast i dobrą czerń, bo tutaj jej nie znajdziecie. Co natomiast z resztą? No tutaj mamy full zestaw, mamy dwa złącza HDMI 2.1 z obsługą FireAir na obu konsolach, mamy 120 Hz, czyli możemy sobie korzystać z tych trybów 120 fps oraz 40 fps w bardzo wielu grach. I to jest fajne. Jak to natomiast się plasuje cenowo? Tak jak mówiłem, jest to 1700 zł, czyli 100 więcej od tego monitora AOC. Teraz, czy to jest monitor dla Was? Ponownie to zależy. Zobaczcie, poprzednik, czyli ten AOC, miał niższą rozdzielczość i nie obsługiwał FireAir na PS5, za to zapewniał dużo lepszy efekt HDR i miał dużo lepszą czerń. Tutaj mamy zupełnie odwrotnie. Mamy dużo wyższą rozdzielczość, mamy ten FireAir, natomiast HDR jest już mocno przeciętny i czerń też będzie gorsza. Wy musicie zdecydować, co jest dla Was ważniejsze, bo jak widzicie, w tej cenie nie dostaniecie ekranu mającego wszystkie bariery, tylko trzeba wybierać. Tak czy siak, ten monitor jest dobrą propozycją w tej cenie. Teraz czas na monitor od firmy, której jeszcze nie było w zestawieniu, czyli firmy MSI. To jest 27-calowy monitor z rozdzielczością ponownie 1440p. Jest to urządzenie dość unikalne w tym zestawieniu, bo jest to jedyny model z matrycą OLED. Jeżeli coś tam siedzicie w tych telewizorach, w tych ekranach, no to pewnie słyszeliście, że te ekrany OLED są świetne. No ogólnie telewizory i ekrany w telefonach OLED są naprawdę dobre, ale monitory to już niekoniecznie, ale zaraz do tego dojdziemy. Czym charakteryzuje się taki ekran? No głównie tym, że ma wprost idealną czerń. Potrafi pokazać idealną ciemność bez żadnego efektu bloomingu, tam nie ma żadnych stref podświetlenia, tak jak w przypadku tego monitora AOC. Tutaj mamy po prostu idealną czerń. Do tego dochodzą znakomite kolory, bo ten monitor korzysta z matrycy Quantum Dot, a czas reakcji takiego monitora jest wyjątkowo niski. Świetnie nadaje się więc do grania w jakiś wymagający gry multiplayer, gdzie liczy się każda sekunda. Tutaj żadnego smużenia nie zobaczycie. Jednak oczywiście taki ekran nie jest idealny. Jego największym problemem jest sama jasność, która nie jest zbyt imponująca, wręcz jest sporo mniejsza niż w tym modelu AOC za 1600 zł. I przez tą jasność ten efekt HDR, który tak chwaliłem właśnie w przypadku AOC, na tym MSI wygląda nieźle i tylko nieźle. Taki monitor z taką matrycą rekomenduje się więc jedynie do niezbyt jasnych pomieszczeń, gdzie nie ma jakiegoś mocnego źródła światła, bo inaczej będzie po prostu zbyt ciemny. To dlaczego jest taki ciemny, to już jest sprawa na inny film, bo to jest dość skomplikowane, może to kiedyś poruszę, ale skupcie się na tym, że jeżeli macie jakiś pokój na przykład z oknami na południe, to nie kupujcie monitora OLED, bo to nie ma sensu. A jeszcze jedna sprawa odnośnie jasności. Producenci monitorów OLED często podają jakieś dane jasności kompletnie z dupy, że niby są bardzo jasne. To jest nieprawda, na to uważajcie, bo możecie się przejechać. W praktyce w grach możecie liczyć gdzieś tak na jakąś połowę jasności, jaką daje nam ten monitor AOC. Oprócz tego mamy też inny problem związany z konsolą Xbox. Na Xboxie do obsługi HDR potrzeba ekranu 4K, a ten ma 1440p. Jeżeli chcielibyście pograć w HDR na Xboxie, no to na tym monitorze sobie nie pogracie. Na szczęście na PlayStation 5 wszystko działa w tej rozdzielczości, także tylko posiadacze Xboxa są w tym przypadku poszkodowani. Druga sprawa to jest jeszcze potencjalne wypalanie ekranu. Matryce OLED mają to do siebie, że potrafią się po jakimś czasie wypalić, jeżeli jest jakiś statyczny element wyświetlany długo na monitorze. Na szczęście w przypadku konsol takich elementów nie ma, także tym nie musicie się w ogóle przejmować. Co z resztą? Reszta zestawu to jest dość standardowy w tej cenie pakiet. Jest to kilka złącz HDMI 2.1 z obsługą FireAir oraz odświeżanie ponad 120 Hz. Niestety nie możemy tutaj liczyć na rozdzielczość 4K, dostajemy tylko 1440p i to trzeba brać pod uwagę. Teraz dlaczego nazwałem ten zestaw standardowym w tej cenie? Bo ten monitor kosztuje już 2700 zł i wierzcie mi lub nie,
jest jednym z tańszych ekranów OLED na rynku. Czy jednak warto go kupić? Jeżeli priorytetem w monitorach jest dla Was jak najlepszy kontrast, głęboka czerń bez absolutnie żadnych kompromisów, do tego chcielibyście mieć też całkiem niezły efekt HDR na PlayStation 5, to ten monitor będzie dobrym wyborem. Powiem więcej, jeżeli gracie w gry multiplayer, gdzie liczy się właśnie każda sekunda reakcji, to ten monitor będzie świetnym wyborem, bo błyskawiczny czas reakcji tej matrycy OLED pozwoli Wam zredukować smużenie w grach online do absolutnego minimum. Dzięki temu łatwiej dostrzeżecie swoich przeciwników w grach online. Z drugiej jednak strony mamy tylko niezłą rozdzielczość i niezbyt wysoką jasność. No cóż, tak jak poprzednio, tutaj to również jest sztuka wyboru. Sami musicie zdecydować, co jest dla Was ważniejsze. Czy kontrast, czy jasność, czy rozdzielczość. To jest naprawdę fajny monitor, tylko nie kupujcie go, jeżeli macie Xboxa albo macie mocne światło w pokoju, bo będzie zbyt ciemno. No i dotarliśmy do ostatniego zawodnika i ostatnim monitorem jest 27-calowy monitor firmy TCL wykonany w technologii mini LED, czyli tak jak ten AOC, natomiast tak naprawdę z tym monitorem AOC on ma niewiele wspólnego. Pamiętacie te strefy podświetlenia, które mają takie monitory mini LED? No w tym AOC było ich 336, nie? No to w tym macie 1152, czyli 4 razy tyle. Pamiętacie rozdzielczość tego AOC? W tamtym monitorze było to 1440p, tutaj otrzymujecie pełne i ekstremalnie ostre 4K. Wiecie jednak, co w tym ekranie jest najważniejsze? Jego możliwości w HDR. Otóż na pudełku tego monitora jest taki napis True HDR Professional Monitor. I to nie jest tylko slogan marketingowy. Dysponując 1152 strefami podświetlenia, ograniczono do absolutnego minimum, jego jest naprawdę ciężko w ogóle dostrzec. Do tego ekran jest ekstremalnie jasny, potrafi zapewnić od 1400 do nawet 2000 nitów w zależności od wyświetlanej sceny, czym jeżeli chodzi o jasność, jeżeli chodzi o efekt HDR, po prostu zgniecie ten monitor OLED od firmy MSI jak robala i ze sporą przewagą pokona też monitor AOC. Tutaj ja na chwilę odbiegnę od tematu. Pewnie zauważyliście, że coś się tutaj w tym filmie zmieniło. Otóż do tej pory ja Wam pokazałem zdjęcia monitorów od producentów, jakieś filmy promocyjne, tak? Tym razem wyświetlają się jednak zdjęcia zrobione przeze mnie. Dlaczego? Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to i tak już pewnie wiecie, że ja osobiście mam właśnie ten monitor firmy TCL i na nim recenzuję dla Was gry. Bardzo wiele o tym modelu mogę Wam więc powiedzieć z pierwszej ręki. No ale wracając do ekranu. Mamy tutaj zajebisty HDR, mamy świetną rozdzielczość, mamy bardzo dużo stref. I co mamy dalej? Otóż dalej mamy w tej cenie spodziewane już 2 złącza HDMI 2.1 z pełną obsługą FireEd na obu konsolach. Mamy odświeżanie ponad 120 Hz, mamy matrycę wykonaną w technologii Quantum Dot, czyli ma bardzo wysokie możliwości wyświetlania kolorów. To jest naprawdę cudo. Wydawałoby się, że na tym monitorze nie uświadczycie już żadnych kompromisów, a tu niespodzianka, bo jakieś kompromisy jednak są, chociaż są niewielkie. Pierwsza sprawa to jest wspomniany już blooming. Tak jak ja mówiłem, dzięki tym strefom, dzięki zaawansowaniu tego monitora, ten blooming jest minimalny, ale jednak komuś wyczulonemu bardzo na te kwestie może on dalej przeszkadzać. Ja przyznam, że jak ja gram na tym monitorze, mam naprawdę duży problem, żeby gdziekolwiek dostrzec ten blooming, więc pewnie nikt z Was go nie zobaczy, ale uczciwie informuję o tym, że jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na ten blooming, może go gdzieś zobaczy, może będzie mu przeszkadzał. Druga sprawa to są standardowe ustawienia tego monitora, one są totalnie bez sensu. Trzeba spędzić jakieś pół godziny, żeby go przygotować do pracy. Jeżeli ktoś z Was kupiłby ten monitor, chciałby podpatrzeć, jak go właśnie powinno się ustawić, luknijcie w opis tego filmu, ja tam spisałem moje ustawienia odnośnie co do tego modelu, także nie będziecie musieli robić tego sami. Jakie są jeszcze wady? Jest jedna taka mała wada, że potrafi się czasem zawiesić, ale na tyle rzadko, że nie jest to problem. No dobra, w tym przypadku mamy całe mnóstwo zalet i parę małych wad. Teraz ile to cacko kosztuje, bo na pewno nie mało? No tutaj niestety macie rację. TCL27 R83U wyrwiecie za minimum 3500 zł. Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie monitor na rynku, jaki możecie obecnie kupić.
Jeżeli oczekujecie najwyższej jakości, to nie za bardzo macie inny wybór. Albo kupujecie tego, albo nie kupujecie nic. Teraz, czy on jest tych pieniędzy wart? No ja wam powiem tak. Ja go kupiłem praktycznie w ciemno, bo jak ja go kupowałem, nie było jeszcze praktycznie żadnych recenzji tego monitora i jestem zaskoczony. On jest kurewsko drogi, ale zapewnia to, co obiecał im producent. Mamy ekstremalnie ostry obraz ze świetnymi kolorami i powodującym opad szczęki efekt HDR. Tutaj ja nie przesadzam naprawdę. Teraz ja dla was robię recenzję gry War Thunder. No i ta gra ogólnie jak się po prostu jeździ tym czołgiem, to wygląda normalnie, nie? Jadę sobie tym czołgiem, nagle kolega obok mnie w czołgu dostaje, jego pojazd wybucha. I ten wybuch na tym czołgu ma ponad 1500 nitów jasności, jest taki wielki blask. Autentycznie podczas tej eksplozji powiedziałem na głos wow, a mi nie jest łatwo zaimponować. Więc moim zdaniem jest tych pieniędzy ten monitor wart. Jeżeli chcielibyście go zakupić, to tutaj jedna uwaga, nie kupujcie tego monitora w polskim sklepie. W Polsce ten monitor ma chyba tylko Media Expert i on dowalił jakąś absolutnie złodziejską cenę na poziomie 5300 zł. To jest po prostu złodziejstwo, tak? Za około 3500 zł wyrwiecie go nowego z niemieckiego Amazona, on do was przyjedzie normalnie do Polski w ciągu tygodnia. Ja tak zamawiałem, wszystko było ok, także nie kupujcie go w Media Expercie. Gdybyście chcieli go kupić, korzystajcie z niemieckiego Amazona. I to było 6 najlepszych monitorów do konsol, jakie możecie znaleźć na polskim rynku. Liczę, że coś wam w tym wyborze pomogłem, trochę wam tam objaśniłem tych technologii, jak to wszystko działa i tak dalej. I teraz macie pojęcie, co możecie kupić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie o technologię tych monitorów, o jakieś ceny czy alternatywne monitory, to oczywiście śmiało do mnie piszcie, ja w komentarzach zawsze na bieżąco na te pytania odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.